Siema, dzisiaj zrobimy sobie tutorial, jak wykonać miecz do cosplayu. Przykładem będzie miecz Fina z Pora na przygodę i wykorzystamy sobie do jego zrobienia spienione PCV, trochę farb, nożyk. W sumie nic więcej nie trzeba, może jakaś szpachla albo jakiś wałek do malowania albo spray, to już leży po waszej stronie. Wybrałem go dlatego, że jest to dosyć prosty miecz i na jego przykładzie łatwo pokazać fajne techniki, jak go zrobić. Jeżeli już będziecie wiedzieli podstawy, to będziecie w stanie zrobić dużo lepsze, bardziej okazałe miecze. Cenowo to wychodzi dosyć niedrogo, bo duża płyta arkusz 1,60 cm kosztuje około 40 zł. Z tego farby, myślę, że zrobienie takiego miecza zmieścicie się w 60 zł. Więc nie przedłużając, lecimy z odcinkiem. Pierwszym etapem jest oczywiście naniesienie kształtu na spienione PCV. Możecie to wydrukować ode mnie na kartce, ale ja nie mam drukarki, więc muszę zrobić to sobie na oko według obrazku i linijki. Miecz mamy narysowany, możemy teraz przejść do wycinania. Tutaj polecam używać ostrych noży, bo spienione PCV fajnie się wycina, ale tępym nożem może się strzępić i potem macie więcej szpachlowania i szlifowania. Ja używam nożyków firmy Olfa, są droższe, bo kosztują prawie 3 dychy za 10 ostrzy, ale też nie zużywają się tak szybko jak tańsze, czyli cenowo to wychodzi na jedno, więc lecimy z wycinaniem. Elementy mamy już gotowe. Wszystko jest ładnie powycinane i do klejenia użyję kleju cyjanoakrylowego oraz przyspieszacza. Dobra, miecz mamy już sklejony, wszystkie elementy są na miejscu. Zajęło to dosłownie 5 minut. Klej cyjanoakrylowy jest bardzo szybki, jeszcze przy użyciu przyspieszacza jest dużo szybszy. Teraz musimy sobie wyznaczyć wszystkie krawędzie, których nie wycięliśmy, tak jak na przykład linia ostrza, profil rękojeści, wszystkiego i zaczniemy obrabiać go. Dobra, miecz mamy już gotowy. Wszystko jest bardzo ładnie wyszlifowane, detale wszystkie są powycinane. Teraz pora na podkład. Niektórzy go nie używają, ale on polepsza przyczepność farby i gwarantuje to, że nie zajdzie nam ona podczas użytkowania go na konwentach. Dobra, miecz mamy już pomalowany. Jeszcze Wam nie powiedziałem bardzo ważnej rzeczy. Podkład, poza tym, że polepsza przyczepność farby, bardzo ładnie Wam wyrównuje wszystkie niedoskonałości i niedróbki podczas obrabiania materiału. Dzięki czemu przed finalnym malowaniem macie jeszcze szansę sobie wszystko ładnie wykończyć, poszpachlować. Ja tego nie szpachlowałem, bo wszystko bardzo ładnie wyszło. I teraz przechodzimy do malowania kolorami.
jest skończony. Wszystko jest bardzo ładnie pomalowane. Została do dokonania tylko rękojeść, ale to zobaczycie w dalszym ujęciu, w którym pokażę cały miecz bardziej szczegółowo niż tak jak teraz. Całość pomalowałem, tak jak widzieliście, wałkiem oraz pędzelkami. Możecie to zrobić również sprayem, to jest już wasza inwencja, co wolicie wykorzystać. Myślę, że taki miecz jesteście w stanie wykonać w jeden dzień maksymalnie. Bardziej skomplikowane oczywiście dłużej, bo tam jest więcej wycinania, klejenia i tym podobnych rzeczy. Mam nadzieję, że tutorial Wam się spodobał. Jest to pierwszy taki odcinek na moim kanale, także mile widziane są komentarze, jak mi poszło, co byście woleli zmienić. No to chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie kanał. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!